Witamy w następnym odcinku. Jak budować i nie zwariować? Chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o usytuowaniu domu na działce. Mamy wybrany projekt. Projekt wiadomo jest, że zmieści się na działce, znaczy dom zmieści się na działce, ale był taki moment, kiedy budowaliśmy dom, gdzie ktoś nam uświadomił, że warto coś zrobić. Tak, Co to było? Tak, pani architekt uświadomiła nam, że trzeba popracować nad usytuowaniem domu względem stron świata i że to nie jest to zupełnie bez znaczenia, na co absolutnie nie zwróciłam uwagi na początku i tak jak zostałby wrysowany, tak by został wrysowany. Ale dała nam kilka cennych rad. Jedną z tych rad było to, czyli nie powinniśmy pozostawiać przypadkowi usytuowania budynku względem stron świata. I uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę, no rzeczywiście, to może być problem, jeśli się tym tematem nie zajmiemy i nie zastanowimy się, jak byśmy chcieli, żeby to słońce operowało w naszym domu. No i w sumie od tego zaczęła się nasza przygoda. Usiedliśmy, zaczęliśmy zastanawiać się, jak to słońce operuje na naszej działce i jak możemy pokombinować zgodnie znaczy trzymając się ram wyznaczonych w warunkach zabudowy, tak żeby było to jak najlepiej dla nas. Czy warunki zabudowy określają, jak powinien być skierowany dach na przykład, albo jak powinien być skierowany dom, czy nie Tak, pamiętasz? warunki zabudowy określały to. Określają, tak? Tak. W warunkach zabudowy było to określone i nam udało się niewielkim jakby naciąganiem spełnić te warunki, ponieważ dom miał być prostopadle bądź równolegle do drogi. A powiedz mi, czy to, że zaczyna się myśleć o tym, jak dom będzie usytuowany na działce, może spowodować w ogóle zmianę projektu? W sumie nawet nie wiem, czy nie powinno się od tego zacząć tak naprawdę. Bo może się okazać, że jeżeli wymyślisz sobie, że chcesz mieć słońce w salonie, na przykład o wschodzie, albo słońce o wschodzie chcesz mieć w kuchni, co jest bardzo fajne, to nie wiem, czy nie okaże się, że twój budynek, ten, który wybrałeś, nie spełnia tych wymogów i po prostu nie zmieści się obrócony na tej działce lub po prostu nie będzie zgodny z warunkami zabudowy. Opowiedz, jakie ty miałaś oczekiwania w stosunku do naszego domu, jeżeli chodzi o stronę świata. Czy miałaś w ogóle jakieś oczekiwania, czy po prostu miałaś wybrany najpierw projekt i potem nagle się okazało, że wszystko jednak gra i pasuje? Czy to jednak były jakieś twoje oczekiwania? Nie, były. Bardzo duże oczekiwania były. Zależało mi, żeby było jak najwięcej słońca w każdym pokoju, ale zależało mi, żeby koniecznie słońce było w naszej sypialni i żeby to słońce nas budziło, te promienie słoneczne nas budziły. I tak się też stało. Jeśli chodzi o kuchnię, zależało mi na tym, żeby to słońce było w kuchni z rana, bo nawet jeżeli jest to lato i jest bardzo gorąco na zewnątrz, to z rana to słońce tak bardzo mocno nie praży, jest fajne w kuchni, rozświetla. Wtedy, kiedy ty przygotowujesz to śniadanie i tak dalej, ono rozświetla, a w momencie, kiedy najbardziej praży, jest najbardziej gorąco i tak dalej, tego słońca w kuchni już nie masz. I mi na tym zależało i to było fajne i to się udało. No dobrze, ale wtedy, no, znaczy myśmy, jak wybieraliśmy projekt też, to stwierdziliśmy, że fajnie by było, gdyby każde pomieszczenie miało jak najwięcej słońca, ale tak się chyba nie da zrobić. Pewnie nie, no, pewnie nie. No, wymyśliłam sobie, że na pewno dzieci nie będą szczęśliwe, jak będą miały słońce o wschodzie i będzie ich budziło bardzo wcześnie. Więc chciałam, żeby miały więcej słońca po południu,
niż z rana. Po pierwsze, w ciągu tygodnia z rana ich nie ma, bo są w szkole. Po drugie, w weekend z rana to chcą pospać, a nie chcą, żeby budziło ich jaskrawe słońce. Więc dzieci mają sypialnię od południowego zachodu. A jeżeli chodzi o pozostałe części budynku, typu na przykład jadalnia, salon właśnie, to po prostu tak wyszło jak wyszło, czy też miałaś jakieś oczekiwania? No fajnie by było, gdyby w salonie było słońce po południu. No i u nas to się udało, u nas tak jest. Jest to słońce po południu. No pewnie nie wszędzie i nie każdemu się uda tak, w zależności od projektu, nie każdemu się uda tak, jak nam się udało. Ale mi zależało na tym, żeby gabinet był od wschodu. Gabinet jest od wschodu. Zależało mi, żeby wejście było od wschodu. Wejście jest od wschodu budynku. Zależało mi, żeby kuchnia była od wschodu. Jest od wschodu. Wykusz jest od południa, więc obiad i tak dalej mamy tam w południe słońce. Ponieważ mamy duże drzwi tarasowe w jadalni, więc słońce mamy w wykuszu. Potem to słońce idzie dalej i wpada przez drzwi tarasowe, też do jadalni. Wpada do salonu, tak jak teraz w tym momencie wpada, a od zachodu wpada do salonu, ale tymi oknami. Więc tak naprawdę mamy salon oświetlony od południa do zachodu. Jest słońce w salonie. Na początku nawet spotkaliśmy się z taką opinią, że słońce w salonie albo słońce na tarasie od południa do zachodu to jest zły pomysł, ponieważ bardzo się to wszystko nagrzewa, trzeba będzie montować jakieś markizy czy cokolwiek takiego. Pamiętasz, było chyba coś takiego, takie opinie? Nie pamiętam, no ale tak jest. No i nie ma się co oszukiwać. Jeżeli masz budynek, który bardzo mocno się nagrzewa i jest to też po pierwsze uzależnione wielkością okien, po drugie uzależnione materiałem, z którego został zbudowany budynek, to jeżeli bardzo mocno się nagrzewa, no to tak naprawdę rzeczywiście będziesz musiał zastosować jakieś żaluzje, rolety, klimatyzator, jeżeli rzeczywiście jest tak strasznie gorąco w tym pomieszczeniu. U nas chyba, znaczy ten nasz budynek jest tak zrobiony, tak zbudowany, że mimo jakichś bardzo dużych temperatur na zewnątrz, mimo że nie mamy klimatyzatora w domu, to my tak naprawdę w tych najgorętszych, czyli w czasie, kiedy temperatury na zewnątrz sięgały powyżej 30 stopni, to my w tym naszym domu nie mieliśmy więcej chyba niż 24-25 stopni. Także myślę, że było już ciepło, ale nie było tak, że nie można było wytrzymać. Nie było chyba ani razu, nie było ani razu. Wręcz wchodzi się do domu i jest przyjemny chłód. A już szczególnie w tych pomieszczeniach, które są od strony północnej, typu garaż, typu kotłownia, tam jest w ogóle bardzo przyjemnie i bardzo chłodno. I tak naprawdę czy ćwiczenia wiosną, latem w garażu, dla mnie to nie jest naprawdę żaden problem. Ja sobie uchylam trochę bramy garażowej. Czasami uchylam, czasami nie, czasami przy zamkniętej bramie garażowej. Spokojnie mogę tam wykonywać treningi i naprawdę te treningi są bardzo fajne. Teraz w okresie zimowym jest tam, gdzie jest temperatura na zewnątrz, według naszego termometru jest minus 10 stopni i już mi się nie chce w tym garażu ćwiczyć. Po prostu jest chłodno i znaczy jak się rozgrzeję, to potem już nie ma problemu, ale najgorzej jest zacząć, więc nie bardzo mi się chce w tym garażu ćwiczyć, więc zabieram sprzęt tutaj i wykonuję trening tutaj. Ale jeśli chodzi o wiosnę, lato, garaż jest rewelacyjny do tego. No, zimą temperatura tak naprawdę w garażu nie spada poniżej 12 stopni. Jeżeli ktoś ze znajomych chciałby się budować, to z perspektywy 16 lat mieszkania w takim domu jak ten, co byś mu poradziła, jeżeli chodzi o usytuowanie domu na działce? Czy są jakieś must have, czy są jakieś rzeczy, o których powinien pomyśleć? Tak, powinien pomyśleć, czego chce i w czym się najlepiej czuje. Bo jeżeli jest to osoba, której brakuje słońca, brakuje ciepła, no to powinien zrobić wszystko, żeby jak najwięcej tego słońca było w mieszkaniu, w domu. Jeżeli jest to ktoś, kto po prostu stroni od słońca
i wszędzie, gdzie widzi to słońce, to zakłada okulary przeciwsłoneczne i zasuwa czarne rolety, no to może powinien zrobić tak, żeby te jego pomieszczenia były od strony północnej lub północno-wschodniej. Tylko że trzeba wziąć pod uwagę, że dzisiaj w tym domu będzie mieszkał on, a za chwilę w tym domu będzie mieszkał jeszcze ktoś inny lub będzie mieszkał zupełnie ktoś inny, bo będzie go chciał sprzedać. I wówczas dom, który nie będzie miał słońca, będzie domem z słabszym potencjałem po prostu, bo ludzie jednak dążą do tego słońca, do światła dziennego. Więc no, mi akurat na tym zależało. Poza tym jest to tak naprawdę bardziej ekonomiczne, tak? Bo na przykład my w sypialni mamy niską temperaturę ustawioną i dzisiaj rano, jak wychodziłam z sypialni, było 18 stopni, a po godzinie, gdzie było pełne słońce, już było 18,6, więc to słońce przez szyby nagrzewa pomieszczenia i automatycznie jednak przez jakieś tam parę godzin jest oszczędność na ogrzewaniu. To jest moim zdaniem też bardzo ważne. Także każdy musi odpowiedzieć sobie, czego chce, w czym się najlepiej czuje. No ja z perspektywy doświadczenia mam do czynienia z mieszkaniami, które są od strony północnej. Są bardzo fajne, ponieważ jak świeci słońce, to przez bardzo krótki okres czasu widać brudne szyby, ale mogą wprowadzać w depresję przez dłuższy czas. Także wiem, że jeśli chodzi o wynajęcie takich mieszkań, jest zdecydowanie trudniej, ponieważ ludzie jednak wolą jaśniejsze pomieszczenia. Każdy musi po prostu sobie odpowiedzieć sam. Na teraz i na przyszłość. Bo to, że dzisiaj ma awersję do słońca, to nie oznacza, że za chwilę się to nie zmieni i będzie żałował. Więc tak naprawdę trzeba bardzo mocno przemyśleć swoją decyzję, bo ta decyzja po prostu jest na lata. Gorąco polecam. Dziękuję Ci bardzo.